please make sure your seatbelts are fastened. Tray tables and seat backs are in their upright lock position. Okej, to naszą przygodę w Tajlandii rozpoczynamy poza tym, że dnia wolnego, to dzisiaj mamy dzień dokumentacji i tak właśnie się tutaj dzieje. Mamy 2 dni dokumentacji, jeździmy po lokacjach do shootu, które będziemy realizować i jednym z takich obecnych jest właśnie Las Palm, gdzie generalnie szukamy lokacji pod główny unit. Ja przede wszystkim zajmuję się shootem do content creatora, gdzie robimy wszystko bardziej pod Instagram, są to bardziej ujęcia takie efektowe. Tak przy głównym unicie jest dużo więcej samochodów, dużo więcej jazdy, dużo więcej takiego, wiecie, działania, a teraz w chwili obecnej sobie jeździmy, zwiedzamy, potwierdzamy sobie lokacje. Wszystko odbywa się tak samo jak w Polsce, więc tak mniej więcej to wygląda i jedziemy dalej. Tak, żeby ja bym się nie kąpał chyba. Nasze busiki to jest po prostu luksus. Najlepsze są w środku, jak w trumnie jeździmy. A wszystko dlatego, że mają fajną podsufitkę. To jest bodajże nasz, ale mamy 3 busy, no bo jak wiecie już wcześniej jest tutaj od groma ludzi, którzy z nami jeżdżą. Ale żeby wam teraz pokazać, jak wygląda, o, to w środku, Fifi otworzy i bang. No i to są właśnie uroki naszych dokumentacji, bo z jednej strony możemy zobaczyć sobie, jak rośnie ananas, a z drugiej strony, jak jest pobierane kauczuk. Dokumentacja to jest perełka, uwielbiam je, bo tutaj wtedy możemy, bo w czasie zdjęć nie możemy się ponapawać się takim czymś, a w czasie dokumentacji jest na to jakaś przestrzeń. Bartek, główny DOP. Jesteśmy w wspaniałym miejscu, Mielno, na północy Polski. No proszę, i to się nazywa profesjonalny reżyser. Podróba, nie robi zdjęć. 4 เมตรกว่า But you can add like Carbs. Niestety akurat w tym kraju język angielski poszedł do lamusa. Teraz ma chill, ma siestę, może kiedyś powróci. So yeah, it's a perfect place to Jurassic Park, so really nice. Keep landing here, we have the big keep landing On this curve? Yeah, Wow! So it's a famous place right now. show you a picture later. Wow, nice, super. Właśnie się dowiedziałem, że tutaj nagrywali ostatnio Jurassic Park, więc fajnie jesteśmy w takiej lokacji, że gwiazdy hollywoodzkie przyjeżdżają, więc super, fajnie. To będzie dopiero w kinach w przyszłym roku, więc jakby nie mogę wam pokazać ramek z tego, ale wiedzcie, że jesteśmy sobie właśnie w lokacji, zwiedzamy, w którą właśnie nagrywali Park Jurajski. Jak wygląda plan serwisowy, czyli plan za granicą, w którym my jesteśmy jakby gośćmi i mamy produkcję, która po prostu wszystko tutaj ogarnia, mimo że jest jeszcze w tym wszystkim polskie produkcje. I dzisiaj jest pierwszy dzień, kiedy mamy Chase Cara i Bartek właśnie się załadował. Bartek jest głównym operatorem i to on odpowiada za jakby główne zdjęcia. Ja jestem second unit tak zwany i odpowiadam za takie bardziej ujęcia aktorskie. Bartek za głównie ujęcia beauty, żeby samochody wyglądały jak najlepiej. No i właśnie zaczynają się przygotowania do tego, żeby te ujęcia się odbyły. Jakby na planie jest bardzo dużo osób. To trzeba przyznać, że jest to większa różnica, jeśli chodzi względem planu polskiego, po prostu, bo jest tutaj asystent ma asystenta i robi się czasami przez to chaos, a że mamy tutaj, obsługujemy 3 języki, bo mamy tajlandzki, angielski i polski, to ta komunikacja czasami trwa
dłużej. Mimo wszystko ten team tajlandzki jest naprawdę ogarnięty, a samochód, którym jakby tutaj jest obsługiwany, jest kozacki. Ta głowica jest ogromna i wygląda to przekozacko, ale o tym wszystkim opowie Wam sam Bartek. Sprzętowo rewelacyjnie, zobaczymy jak będzie ludzko. Mamy głowicę Flighthead 5 chyba, z kamerą Arri Alexa i obiektywem Alura 15,5-45. Do tego mamy aparat fotograficzny naszego fotografa. Głowica jest na tyle heavy duty, że wytrzyma każde obciążenie, więc taki aparat to nie problem. Ramię żyroskopowe, fajna rzecz, bo tłumi wszystkie drgania i wszystkie nierówności, nie tylko na głowicy, ale także na ramieniu, co daje nam niesamowitą dynamikę. Na pewno szybkie silniki, zobaczymy jak szybko panowie będą nimi kręcić. Powiedz tym guziku czerwonym, który jest w kamerze. Guzik detonuje. Wciskamy guzik i wtedy taki grzyb się pojawia na horyzoncie. Wow. Chodź, chodź bliżej. Chodź, nie wstydź się. Chodź, nie wstydź się. Możemy sobie sterować lewo, prawo, góra, dół. Lewo, prawo, zoom in, zoom out. To brzmi jak tanie ćwiczenia z aerobiku. No bo to są tanie ćwiczenia z aerobiku. I teraz tak, kto w ogóle siedzi w samochodzie? Zacznijmy od przodu. Z przodu siedzi oczywiście kierowca, precision driver, obok niego na miejscu pasażera siedzi agencja, kreacja, żeby po prostu akceptować powstające ujęcia według tego, co wymyślali w swoich pomysłach. Z tyłu siedzi reżyser, First ID i operator główny, żeby po prostu to tworzyć. First ID jest po prostu z tego względu, bo to nie zawsze się zdarza na przykład na polskich setach. Jest to po to, żeby była komunikacja między wszystkimi pionami. A z tyłu możemy zobaczyć sobie ostrzyciela oraz osobę, która odpowiada za ruch ramienia, oraz Filip na samym końcu, który robi zdjęcie. Jak zobaczycie, ile osób, jak musi być to wszystko zsynchronizowane i zaplanowane, żeby powstawały takie shoty, jak widzicie nieraz w reklamach samochodowych. Yes, and like that, and like that. This is nice. Slowly look around, slowly. Hold that blue still here. Cześć, nazywam się Filip Blank, jestem fotografem motoryzacyjnym, siedzę sobie właśnie na Chase Carze, który jest jednym z fajniejszych, na jakim kiedykolwiek pracowałem, zbudowany na Fordzie Raptorze, także tutaj jest i moc, i terenowe możliwości tego samochodu. Miejsca nie mam za dużo, więc warunki pracy są ciężkie, siedzę sobie tak na klapie, więc robię zdjęcia z tego aparatu, ale mam też aparat zamontowany na głowicy, dzięki czemu mogę pokazywać i mieć kąty, które ciężko by było zrobić z ręki, więc tam aparat mam zamontowany na sztywno i aparat widzi to samo co kamera operatora, więc głowicą steruje operator DOP, ten oto wspaniały człowiek. Jestem trochę zależny od niego, no ale wiem, że zależy nam na tym samym, żeby jak najlepiej pokazać samochody, które kręcimy i fotografujemy teraz na planie. Mamy kolejny dzień, rozpoczęliśmy właśnie pierwszą lokację, tam się już odbywa cały szucik, właśnie robią Bartek z Igorem, realizują ujęcia samochodowe. Ja dzisiaj mam mniej aktorskich, więc jakby troszkę będę miał więcej czasu i postaram się Wam jakby więcej pokazać z tych planów zdjęciowych. I teraz tak, to co mi się bardzo podoba na planie w Tajlandii, to takie miłe rozpoczęcie dnia zdjęciowego, bo od początku, i to na pewno nie tyczy się tylko naszego planu, tylko po prostu ekipy filmowej, która tak rozpoczyna swój każdy dzień zdjęciowy na planie, czyli taki ołtarzyk. Jest to trochę takiego rodzaju prośba o pomyślność, o to, żeby ten plan się udał, żeby wszystko poszło gładko, miło i przyjemnie. I pewnie też to, żeby po prostu pogoda nam dopisała, bo tak jak widzę, ekipa całkiem sporo martwi się o to, żeby po prostu nie padało, bo jak padamy, nie możemy za bardzo realizować zdjęć.
fast right now. Dynamic. Yeah. Jakbyś miał coś na przykład przenieść sobie z planu tajlandzkiego na Polskę, to byłoby jedna rzecz. Bardzo mi się podoba sposób komunikacji tutaj, że wszystko przechodzi przez First ID i nie chodzi się do kierowników pionów, tylko po prostu sygnalizujesz coś First ID i ona ze wszystkimi to załatwia. บ้านหลังแดงไปทางนู้นอีกจ้ะไปทางสามแยกเนาะ So, you want to start with chase car? Ale tak, rzeczywiście jest tak, że First bardzo klarownie prowadzi plan. Jest taki, no jeśli chcemy cośkolwiek załatwić, to staramy się iść do Firsta, a First przekazuje dalszej części teamu wszelkie informacje, które są realizowane. Tak. W drugim przejeździe sobie pobawimy się z tymi tiltami jeszcze, żeby sobie tiltować z nieba na auto, z auta na niebo, na krzaki i tak dalej. Ekipa gripowska, czyli ludzie zajmujący się gripowaniem kamer, montowaniem jej w różnych szalonych miejscach. I ci panowie to jest top of the top. Robią wszystko po prostu w czasie niewyobrażalnie krótkim, który jest wręcz nie o połowę krótszy niż poprzednie ekipy, z którymi pracowałem, tylko myślę, że 3 albo 4 razy szybsi są. Teraz sobie zobaczymy, czy nasza kamera 8 mm zamontowana na tym szalonym gripie działa. Tu mamy wyzwalanie. OK, it's running. OK, so I think we are ready. Także na specyfikę planu niestety nie mogę wam pokazać, jakie są samochody tutaj montowane, co i jak, bo niestety jest to na chwilę obecną owiane tajemnicą, ale tak jak Bartek mówi, chłopaki od gripu są po prostu niesamowici. To, co oni wyprawiają w tak krótkim czasie, to jest po prostu przechodzi ludzkie pojęcie. Wiedzieli, że mamy zamontować kamerę z przodu i z tyłu, na której będzie 8 mm, z przodu już jest. Jak się okazało, zamontowali również z tyłu i to po prostu jest coś fajnego, co bardzo ułatwia pracę na planie. I nie to, że ja mówię, że chłopaki z Polski źle to robią czy wolno, po prostu widzimy znaczną różnicę w czasie realizacji origowania samochodu, bo naprawdę zajęło im to dosłownie 10 minut, żeby zamontować cały bezpieczny set na samochodzie i możemy realizować zdjęcia, bo za 5 minut mija właśnie czas pracy wszystkich i kończymy plan zdjęciowy, więc fajnie realizować materiał z tak sprawną ekipą i to jest właśnie dowód na to, że zawsze byłem przeciwnikiem tego, że dużo osób na planie to jest, że duża ilość osób na planie jest niezbędna. I kiedy jestem na planie, gdzie tych ludzi jest naprawdę dużo, to ja widzę, że to działa. Ale to działa dlatego, że ci ludzie ze sobą dużo pracują. Oni zrobili ostatnie parki Jurajski, robili też Aliena nowego, więc ta ekipa jest bardzo ze sobą zżyta i widać, że oni działają jak w szwajcarskim zegarku, bo nie ma tutaj zbędnego gadania, jest po prostu działanie, a każdy wie, co ma robić, każdy wie, którą rurkę ma złapać, którą komuś podać i po prostu to jest efekt tego wszystkiego, co tutaj widzimy na własnych oczach. W ogóle Tajlandia ma to do siebie, że 18 słońce zachodzi, teraz tak. Tu mamy namioty dla jedzenia, tam mamy też agencję, tam wszystko jest, tu są toalety, więc zobaczcie sobie, jak fajnie zorganizowany jest taki plan. Did the cardboard first, give the space for the camera guy to sound like. So we are ready together. Okay, so Igor. Boss, thank you. It was a pleasure work with you. Good job, really good job. Aha. No zobacz, jakiś jest mój, ale Filipek to samo, dobra robota. Miło, zawsze, dla mnie to jest tak miło, to jest jedna wielka... Okay, 3, 2, 1, action! To był dobry plan, jakby przyznam, że to było naprawdę fajne. W sumie 8 dni zdjęcia, bo 3 były creatora, 3 były 5 dni było dla main, więc wow, udało się. Trzymajcie się, do następnego odcinka. Nie subskrybujcie.